Cześć, witajcie w bonusowym odcinku do serii turystycznej po południowych Niemczech. Jest to odcinek bonusowy, ponieważ dzisiaj odwiedzam Bazyleę, która jest miastem przygranicznym, ale znajduje się po stronie szwajcarskiej. W tym filmie zobaczycie, co ciekawego można się dowiedzieć o Bazylei i co ciekawego można w niej zobaczyć w ciągu jednego dnia. Zapraszam! Wczesne osadnictwo na tych terenach zostało potwierdzone już w V wieku przed naszą erą, ale później w I wieku przed naszą erą przez najazdy Rzymian okoliczne osady musiały się przenieść do jednej, która była ufortyfikowana i mogła zapewnić schronienie. Znajdowała się ona właśnie na miejscu katedry w Bazylei. W 83 roku naszej ery te tereny zostały wraz z osadą włączone do rzymskiej prowincji, ale w kolejnych stuleciach wpływ Rzymu na tych terenach już się tylko osłabiał. Nazwa miasta Bazylea została po raz pierwszy wspomniana jako rzymskie fortyfikacje nad Renem w IV wieku naszej ery. Jednym z najważniejszych miejsc dla archeologów z tamtego okresu jest właśnie rzymski teatr Augusta Raurica. Niedługo po tym kontrolę nad tymi terenami przejęły plemiona germańskie, a następnie Frankowie. Przez oba te okresy Bazylea się rozwijała, a dowodem na to jest znaleziona złota moneta, która została wybita właśnie w Bazylei. Wygląda na to, że już w VII wieku Bazylea biła swoje własne monety. Pierwsze biskupstwo zostało tu założone we wczesnych latach IX wieku, ale następnie zostało zniszczone w wyniku najazdów Węgrów. Bazylea później była przekazywana z rąk do rąk podczas rozbicia Imperium Franków, ale ostatecznie w 1032 została wcielona do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wtedy też rozpoczęto budowę katedry, jaką widzimy w tym miejscu dzisiaj, a Bazyleą zarządzali odtąd biskupi, czyli przedstawiciele Kościoła katolickiego. Miasto rozwijało się w średniowiecznym duchu. Ustanowiono Radę Miasta i Majora, którzy urzędowali w ratuszu w centrum miasta. Tworzyły się wtedy również gildie, które przez lata dokładały swoje cegiełki do rozwoju i dobrobytu. Ciekawym faktem z tamtego okresu jest to, że w 1267 z Bazylei wyruszyła jedna z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. W kolejnym wieku, podczas gdy do Bazylei dotarła epidemia dżumy w 1348 roku, obwinieni za to zostali Żydzi. Ale jak już się wpadnie na taki pomysł, to co można zrobić, aby ukarać ludzi, którzy rzekomo rozprzestrzenili zarazę? Czasy były wtedy brutalne, a obyczaje jeszcze bardziej. Spalono wtedy na stosie od 50 do 70 Żydów, a to wydarzenie zostało zapamiętane jako masakra z Bazylei. Przez stulecia Bazylea miała polityczne sprzeczności z dynastią Habsburgów i Świętym Cesarstwem Rzymskim. Dlatego w każdej wojnie starano się zwiększyć autonomię od cesarstwa i udało się to dopiero w końcu XIV wieku. Miasto zostało wtedy wyzwolone spod wpływu zarówno biskupów, jak i Habsburgów. W XV wieku również przybyli do miasta uczniowie Jana Gutenberga, którzy rozpoczęli drukować tutaj księgi. Co ciekawe, drukarnia, którą wtedy założono, nadal działa i jest najstarszą wciąż operującą drukarnią na świecie. Trochę się z tym nie spieszyli, ale na koniec wieku, po niemal 5 stuleciach, w końcu ukończono również budowę katedry. W szwabskiej wojnie pomiędzy Habsburgami a szwajcarskimi kantonami Bazylea wolała zachować neutralność.
Zdecydowanie nie była to najbardziej przemyślana decyzja, bo miasto zostało splądrowane z obu stron. W Bazylei odbyły się wtedy negocjacje i zawarto pokój. Po wojnie szwajcarskie kantony uzyskały niepodległość od Habsburgów i nie musiały więcej płacić podatków dla cesarstwa i mogły kształtować własną politykę. Bazylea postanowiła dołączyć do tej konfederacji w 1501 i od tej pory została jednym ze szwajcarskich kantonów, aż do dziś. Jedną z klauzul przystąpienia Bazylei było to, że w przypadku konfliktów pomiędzy innymi kantonami Bazylea pozostanie neutralna i będzie oferować dla nich mediację. Połączenia handlowe Bazylei ze Strasburgiem okazały się dla Szwajcarii bardzo korzystne, ponieważ przez wzrost populacji w innych kantonach zaczęło brakować surowców i podstawowych dóbr. Krótko po tych wydarzeniach Bazylea przeszła na protestantyzm w 1529 roku. Usługi biskupów nie były już więcej w mieście potrzebne, ale laska biskupa, która widniała na godle Bazylei, tam pozostała. A symbol od tej pory oznaczał arystokrację i bogactwo majętnych rodów z Bazylei i elity społecznej. Wraz z rozwijającymi się drukarniami w kolejnych wiekach rozwijała się tutaj również nauka, szczególnie takie dziedziny jak anatomia i matematyka. W 1662 powstało pierwsze Muzeum Sztuki na świecie otwarte publicznie. Muzeum służy do dziś swoimi wyjątkowymi zbiorami. Społeczeństwo Bazylei jest tak zżyte ze sztuką, że gdy właściciel 3 obrazów Pabla Picassa miał zamiar je sprzedać i w efekcie wywieźć z muzeum w Bazylei, obywatele postanowili zebrać tę sumę, wykupić obrazy i przekazać je miastu. Tak Bazylea stała się pierwszym miastem, której mieszkańcy demokratycznie nabyli dzieła sztuki dla publicznej instytucji. Bazylea od wieków odznacza się swoją neutralnością i dlatego przez stulecia odbywało się tutaj wiele negocjacji pomiędzy zwaśnionymi stronami w różnych międzynarodowych konfliktach i podpisywano rozejmy. Dziś znajduje się tutaj wiele firm z przemysłu technologii biochemicznych oraz bankowości. To właśnie tutaj opracowano psychodelik zwany LSD. To miasto jest niesamowitym obiektem historycznym, w którym odbyło się wiele ważnych wydarzeń na przestrzeni wieków. Warto zgłębić historię Bazylei, bo te ciekawostki, o których Wam dziś opowiedziałem, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Z tego miejsca chociażby można spoglądać na 3 kraje. Na północy po prawej stronie Renu widać Niemcy, a na zachodnim brzegu Francję. Na południu oczywiście, gdzie ja stoję, jest Szwajcaria. Ja już stąd właśnie zakończę dziś zwiedzanie Bazylei. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i zapisz się na subskrypcję, bo w kolejnym odcinku pokażę Wam Strasburg, który pozostał ostatnim miastem, jakie odwiedzę w ramach serii turystycznej po południowych Niemczech. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, to wszystkie je znajdziecie na moim profilu. Na dziś to już wszystko i widzimy się już następnym razem.